Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Czas podsumować trochę portfolio firmy Edition, greckiego producenta tunerów DVB-T2, który wkracza na polski rynek, wkroczył już w zasadzie na polski rynek. W Europie jest to uznany producent, jego produkty są na listach najpopularniejszych modeli, jeżeli chodzi o tunery DVB-T w sprzedaży na Amazonie, więc tutaj te 4 modele, które ja ostatnio dla Was testowałem. Dzisiaj chciałbym zrobić takie krótkie podsumowanie i może trochę pomóc Wam w wyborze konkretnego modelu z portfolio firmy Edition. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Miałem przyjemność testowania 4 modeli, poczynając od najprostszego, najbardziej podstawowego Pico T265 poprzez Pico T265 Plus i jego mniejszej wersji Nano T265 Plus, aż po najwyższy model Pico T265 Pro. Dodatkowo do każdego z tych modeli możemy dokupić opcjonalnie dodatkową antenkę, która pozwoli nam na korzystanie z internetu w tych modelach, ponieważ żaden z tych modeli nie ma niestety portu ethernetowego, który umożliwiałby podłączenie internetu po kablu. Taka antenka cenowo około 40 zł, natomiast nie jest ona wymagana i myślę, znając realia, że 99% użytkowników tych modeli takiej antenki nie zakupi. Zakupi sam tuner i będzie korzystać z podstawowych modeli, z podstawowych funkcjonalności bezpłatnych z naziemnej telewizji cyfrowej. Słowem podsumowania, dla kogo według mnie są te modele? No tak naprawdę myślę, że model Pico T265, czyli ten podstawowy, to jest dla tych, którzy chcą po prostu mieć tuner telewizji cyfrowej, raz go skonfigurować i tak naprawdę korzystać po prostu. Często dla tych, którzy mają jeszcze starsze telewizory HD, nie Full HD, dla nich ten tuner będzie idealnym rozwiązaniem i jest chyba też najtańszym modelem, więc tutaj próg wejścia nie jest duży. Jeżeli chodzi o model Pico T265 Plus, to jeżeli ktoś chciałby mieć nieco lepszą jakość chociażby menu, bo tak naprawdę chyba podzespoły są te same, to jak najbardziej ten model jest ciekawą opcją. On też wspiera na pewno 10-bitowe kodowanie. Ciężko jest mi powiedzieć, czy ten model podstawowy je wspiera. Trochę bardziej przyszłościowy model, trochę bardziej zaawansowany, ale też głównie dla tych, którzy chcą po prostu korzystać z tunera. I tyle bym powiedział, natomiast nie chcą totalnie podstawowego tunera. Nieco lepsze tu jest menu wyższej rozdzielczości, także ten model jest przeznaczony dla takich może nie podstawowych użytkowników, ale tych, którzy chcieliby po prostu mieć nieco lepszą jakość, ale też jakichś funkcjonalności dodatkowych nie używają. Jeżeli chodzi o model Nano T265+, to on jest zupełnie jakby poza tą grupą, bo funkcjonalnie czy sprzętowo to jest prawdopodobnie model T265+, natomiast on jest przeznaczony dla tych wszystkich, którzy mają na przykład monitor dla graczy, którzy mają monitor i chcieliby po prostu na drugim porcie HDMI taki tuner sobie podłączyć, żeby mieć okazjonalnie możliwość oglądania telewizji naziemnej. Bądź też jeżeli macie telewizor, no bo widzę takie zastosowania oczywiście, jeżeli macie telewizor na przykład powieszony na ścianie i nie za bardzo macie możliwość podłączenia go dodatkowym kablem, bo zwisałby Wam po prostu ze ściany, to możecie sobie taki mały moduł pod HDMI z tyłu zamontować, wyprowadzić tylko wejście podczerwieni i korzystać. Ale głównie myślę, że do monitorów, bądź też tak jak powiedziałem, do montażu na ścianach, gdzie poprowadzenie kabla albo zamontowanie takiego nawet małego pudełka byłoby problematyczne. Jeżeli chodzi o model Pro, no to tutaj już myślę, że dla tych, którzy chcą jak najlepszego sprzętu, nie chcą się bawić w jakieś kompromisy, bo tutaj i otrzymujemy porty podczerwieni, i mamy inny pilot, i mamy też bardziej zaawansowane opcje. Nie dostajemy tylko w zestawie oczywiście antenki, ale tak naprawdę jest to najwyższy model z portfolio. Myślę, że tylko niewielka część użytkowników będzie zainteresowana zakupem tak wysokiego modelu. Natomiast no jeżeli chcecie mieć wyższą rozdzielczość, przystosowany do najwyższej rozdzielczości tuner, to ta opcja jest dla Was najkorzystniejsza. Oczywiście
musicie również liczyć się z wyższą ceną. Jeżeli chodzi o zestawy sprzedażowe, to model podstawowy mamy u góry i on jest taki sam w zasadzie, jeżeli chodzi o budowę, jak model z plusem, jak widać. Różni się tylko na przednim panelu przetłoczeniem i z tyłu, jeżeli chodzi o porty, są takie same. Port HDMI, SCART, zasilanie 5W, antena SPDIF. Oba też mają z boku, słuchajcie, port podczerwieni. Żaden z nich niestety tego portu podczerwieni nie ma w zestawie sprzedażowym. Natomiast jeżeli chodzi o zasilacze, oba 5W, identyczne. Piloty również są takie same. Oba są 2 w 1. Różnica tak naprawdę jest tylko w menu. Tutaj mamy już w HD, tutaj jeszcze chyba w SD. Jeżeli chodzi o model Pro, to on się nieco różni panelem. Tutaj mamy 4-5 klawiszy, głośniej, ciszej, kanał w górę, kanał w dół i włącznik. Mamy również port USB z boku i port podczerwieni. Z tyłu mamy kabel antenowy, wyjście SPDIF muzyka, HDMI, SCART i zasilanie, też 5W. Natomiast tutaj mamy w zestawie, słuchajcie, ładowarkę taką jak w telefonach komórkowych, 5W również, ale już USB, kabelek USB do takiego igiełkowatego wejścia, standardowego, też znanego w elektronice. Nie pamiętam nazwy portu niestety. Możemy też zasilać inną ładowarką, natomiast tutaj już mamy, słuchajcie, inny pilot, nieco bardziej rozbudowany. Bogaty zestaw sprzedażowy jest też w wersji Nano. Ona jest malutka do schowania z tyłu. Słuchajcie, przejściówka z małego portu antenowego na standardowy. Mamy również przedłużkę HDMI. Tak jak w modelu Pro mamy zewnętrzny czujnik podczerwieni do pilota i tutaj mamy jeszcze kabel zasilający z wejściem USB typu C i rozszerzenie do podłączenia antenki. Tylko tutaj pamiętajcie, nie mamy w tym zasilacza w tej wersji, więc musimy albo zasilać z gniazda USB w telewizorze, albo musimy sami posiadać jakąś ładowarkę, którą możemy podłączyć pod port USB, też najlepiej co najmniej 5W. Jeżeli chodzi o pilot, jest taki sam jak w wersji T265+. Do wszystkich tych modeli, tak jak powiedziałem, możemy podłączyć antenkę Edisona. Najtrudniej jest do wersji Nano. W pozostałych wersjach albo jest z przodu, albo z boku tutaj ta antenka montowana. Bez niej oczywiście funkcjonalności internetowe nie są dostępne. Aktualizacja oprogramowania tylko przez port USB, przez flasha. Jeżeli chodzi o jakość obrazu w tych tunerach, to nie mam zastrzeżeń. Nawet podstawowy model jest jak najbardziej wystarczający. Jakościowo, jeżeli chodzi o jakość dźwięku czy obrazu, ona stoi na przyzwoitym, dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o ceny, no ciężko jest mi tutaj powiedzieć, jakie ceny zaproponuje teraz dystrybutor na Polskę tych modeli. Natomiast jeżeli z ceną nie przesadzi, to myślę, że spora część osób zainteresowanych wymianą tunera czy też telewizora może z produktów firmy Edition skorzystać i zakupić je. Który model byście nie wybrali, myślę, że będziecie zadowoleni. Fajnie, że słuchajcie, producent oferuje takie szerokie portfolio, które umożliwia wybór praktycznie każdemu użytkownikowi właściwego dla niego modelu, odpowiedniego dla niego modelu. Macie monitor, bierzcie model Nano. Chcecie babci na podstawowy stary telewizor wymienić tuner, bierzcie model podstawowy. Jeżeli chcielibyście mieć nieco mniej archaiczne menu, bierzcie model Plus. A jeżeli nie uznajecie kompromisów, bierzcie model Pro.
Ja Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście proszę o łapki w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiliście. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Tam też proszę piszcie o Waszych doświadczeniach z modelami firmy Edition, bądź też piszcie, na jakie rzeczy zwracacie uwagę przy wyborze tunera DVB-T. No i oczywiście dajcie znać, czy w ogóle będziecie musieli taki tuner zakupić w najbliższym czasie w związku ze zmianą systemu nadawania kodowania w naszym kraju. Na koniec jeszcze Wam tutaj podrzucę linki do tych wszystkich 4 tunerów, tak żebyście mogli sobie je dokładnie obejrzeć. Hej, hej, do kolejnego materiału.